Siema. Cały poprzedni sezon przejeździłem E36 z hukiem w tym tylnym kole. No i prawdopodobnie też w drugim. Dlatego pojedziemy sobie do domu rodzinnego i zobaczymy, co tam jest nie tak. Dodatkowo, żeby nie było za łatwo, pamiętacie tą chłodnicę, którą wymieniałem gdzieś tutaj w materiale? No to okazała się wadliwa. Przy pierwszym uruchomieniu płyn zaczął uciekać, dlatego jest założona stara. No i okaże się, czy dojedziemy bez żadnego problemu. Sprawdźmy to. I'm still trying to figure this out since you ain't been around. My thoughts is getting loud. The bottom of the barrel is where I've been found. The ocean is vast and it feels like I'm bound. My emotions crashing like the waves in the sound. How many times do we fall for love? Till we fall in love. Dzień dobry, kolejnego dnia. E36, jak widać, dojechała bez większych problemów, nie grzała się, nic się nie działo, także awaria chłodnicy ogarnięta, a żeby naprawić łożyska, musimy ogarnąć ten wóz. Co myślę przez ogarnąć? Na poprzednim materiale mogliście zobaczyć, że E24 wyjechało, ale niestety nie ma po pierwsze wydechu, po drugie skręconego na gotowo zawieszenia. No i to wpierw musimy zrobić. Odpalę jeszcze raz, posłuchamy jak chodzi bez wydechu. Potem jak z wydechem wjedziemy E36 i zaczniemy robić E36. Pora odpalić. Jest głośno, jest bardzo głośno. Pora wrzucić na razie seryjny wydech. Jak mogliście zobaczyć przed chwilą, skręciłem do końca zawieszenie, wrzuciłem ten stary wydech. Zobaczcie zresztą jakie mam profi tutaj mocowania, no bo nie miałem po prostu żadnych gum, ale to nie problem, bo tak naprawdę ten wydech tutaj wpada na chwilę i chyba musi wypaść, no bo średnio pasuje do tego nowego zawieszenia. Posłuchajmy E24, wyjedźmy i wjedźmy w końcu E36. Może teraz o raczej na pewno odpali, bo jest prąd. Zobaczymy. Tak, zapłonik jest. Odstrzała. Teraz o cicho chodzi, co? Elegancko. No dobra, pora wyjechać i wjechać E36. E36 na garażu już wjechała. Mamy następny dzień i zaczniemy sobie od sprawdzenia podwozia, bo chyba to minęły 3 lata od kiedy zrobiłem zawieszenie tył. Sprawdzimy co tam się dzieje, a potem idziemy robić łożyska. Także do kanału. No i dobra, jesteśmy. I co się rzuca na pierwszy rzut oka? Wyciek z dyferencjału. Albo i nie. Tutaj z flanszy wyciek jest. Ja ten dyfer malowałem farbą olejną chyba, czy jakimś nobilesem. Mniejsza o to, jakąś farbą z pędzla. I przydałoby się to poprawić. Tak jakby przydało się poprawić inne rzeczy. Takie jak śrubki. Takie o
tutaj, bo to wszystko brałem w ASO. Nowe śrubki, nie wysyłałem ich do cynku, to bym poprawił. Ale tak patrząc ogólnie na zawieszenie, no to wygląda tutaj to wszystko w porządku. Tutaj zostawiłem stare łączniki stabilizatora, bo wtedy miałem problem, żeby to założyć. Poliuretany, ale to zmienimy przy okazji może tej flanszy czy coś. Nie wiem, bo planuję ogólnie E36 jeszcze raz, znaczy pierwszy raz porządnie rozebrać i zacząć robić. Wiecie co, jeszcze mam takie stukanie tutaj, jak przy ruszaniu. Jak ruszam, to jakby drga cały napęd i chciałbym zobaczyć, czy to nie stuka może dyfer. Bo coś tutaj stuka. Tylko nie wiem co. Dyfer cały tutaj w tym miejscu. Tak. Dyfer lekko stuka, więc dokręcę te śruby prawdopodobnie przez to i bierzmy się za łożysko lewe i prawe, bo prawe i lewe. Zobaczymy, jak to jest. W międzyczasie, jak ja będę robił E36, to Klaudia będzie przygotowywać napis do garażu, który wyląduje tam. Takie sobie coś wymyśliłem, trochę związane ze mną, z moim kanałem, więc fajnie jakby te logo gdzieś tam w tle było. Szybka robota, to dokręcone, kilka obrotów poszło. Nawet bym powiedział, że sporo. Tutaj było wszystko w porządku, więc myślę, że zakończone to sukcesem. Po prostu prawdopodobnie kiedy składałem te zawieszenie, nie dokręciłem tej śruby z jakiegoś powodu. Sprawdzimy sobie potem, wyjeżdżając E36 z garażu, ale zanim wyjedziemy, no to łożyska. Teraz sobie przypomniałem, czemu ja miałem zamówione jedno łożysko. No bo tak naprawdę jest jedno do wymiany. Ja rok temu przed Altrace'em sprawdzałem, ponosiłem koła i sprawdzałem łożyska. No i wyszło jedno. A ja jakoś sobie ubzdurałem ostatnio, że to były dwa łożyska do wymiany i zamówiłem drugie. Więc łożysko kupiłem na marne, ale za to połowa roboty mniej. Zobaczmy drugą stronę, czy przypadkiem też się magicznie nie naprawiło. No i tutaj z tej strony na szczęście lub nie na szczęście mamy delikatny luz. Rozkręcajmy. W ogóle krótka przerwa od robienia łożyska. Musiałem to zrobić, zobaczcie. Jak wam się podoba? Nawet siedzi. Myślałem, że Meistery nie będą tak dobrze wyglądać na 24. Myliłem się. Po prostu Meistery wyglądają wszędzie dobrze. Dobra, wrzucajmy z powrotem te koło. Wydajcie znać, co sądzicie o Meisterach. Tutaj można było w ogóle dołożyć sporo rantu, bo dystansu tu jest chyba 5 cm. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych workach na E24. Wracamy do łożyska. Ja ogólnie jestem łeb, jak zawsze mówiłem już to nie raz, robię wszystko w pośpiechu. Tak samo było
z wahaczem, wyciągnięciem jego, no bo zapomniałem wyciągnąć piasty, kiedy był wahacz na aucie. Ale jak ja sobie poradziłem? No otóż wziąłem takie urządzenie, sobie skonstruowałem przedłużka i 32. Tu idealnie to wchodzi. Może z drugiej strony pokażę. Idealnie wchodzi nam przez łożysko. No i po prostu parę uderzeń młotkiem i samo wyskoczyło. Teraz pora wyciągnąć łożysko, skorzystać z tamtej praski i składamy na auto. Myślę, że wtedy E36 będzie naprawiona. Swoją drogą, nie wiem, czy może część z Was pamięta, może część z Was nie pamięta, a jeśli nie pamięta, to zachęcam do wrócenia do odcinku z E24. Tam gdzieś u góry pojawi się link. Zastanawiałem się nad prasą, czy warto, no i tutaj kolejny raz z niej korzystam, więc naprawdę, jeśli macie możliwości, jeśli macie miejsce i jeśli grzebiecie przy tych samochodach, to jak najbardziej polecam. Łożysko wyciągamy. Łożysko wyprasowane. Swoją drogą, nie wiem, czy zobaczycie, jaka tutaj bieżnia jest wypukła. I to był prawdopodobnie do tej, tu fajnie widać tutaj, a tu chodzi o ten pomarańczowy element. I prawdopodobnie przez to były luzy na łożysku, także cieszę się, że to wymieniam. E36 będzie o wiele bardziej bezpieczna. Jeszcze dyfer poprawiłem, także to jest też istotne. Poszło bardzo łatwo, prasa jak zawsze się przydała. Piasta siedzi z łożyskiem elegancko. Pora wrzucić na samochód. Pora na próbę generalną. Sukces. Nie ma luzu. Tutaj był taki delikatny, bardzo delikatny luz. Było go widać zwłaszcza od drugiej strony, tam jak półoś wchodzi w piastę. I nie ma go. Nie ma. Sukces. Można opuszczać auto i myślę, że zacząć robić co innego. Ale mega się cieszę, naprawdę. Mega się cieszę. Napis powieszony, wyszło nawet nieźle, jest parę detali do poprawy, ale myślę, że na nagraniach będzie się prezentować naprawdę spoko. Ogólnie w tym materiale nie za wiele się działo, ale korzystając z okazji, że E36 i E24 są razem, no to trzeba było.
musicie przyznać, że razem E36 i E24 komponują się nadzwyczaj dobrze, zwłaszcza ten kontrast, gdzie widzimy taką sportową E36 i taką klasyczną BMW E24. Ogólnie patrząc na te dwa samochody, zaczynam rozumieć, po co ja to wszystko robię, po co ja robię dwa projekty, no bo w jednym nie da się zebrać wszystkiego, co potrzebne, co się oczekuje, a próbowanie różnych innych rzeczy w motoryzacji jest ważne, bo wtedy nam się perspektywa zmienia, zmienia się punkt widzenia, także próbujcie też innych marek, innych styli, innych zajawek, nie tylko na przykład stance, bawcie się w terenówki, bo też planuję to zrobić. No i ogólnie w tym miejscu kończymy ten materiał. Niewiele się działo, bo tak naprawdę poprawiłem rzeczy, które wymagały poprawy. Cieszę się, że dokręcenie tego dyferencjału sprawiło, że drgania zostały zniwelowane i już auto przy ruszaniu nie drga. Bardzo się cieszę, bo irytowało mnie to, bo ten problem był od kiedy mam E36, nawet w sumie przed poliuretanami, przed remontem tego tylnego zawieszenia to się działo, a dlatego też wymieniałem m.in. skrzynię, wymieniałem jakieś tam wysprzęgliki, dyferencjał nawet wymieniłem, bo myślałem, że to jest wina tego, a tu się okazało, że niedokręcony był po prostu. Od ciekawostka, nie? Wystarczyło go po jakimś czasie dokręcić. No dobra, wiecie, to by było na tyle. Oba auta jeżdżą, oba auta wyglądają, zwłaszcza razem, przepięknie. Nie mogę się napatrzeć. Zresztą jeszcze tu sobie posiedzę na ławeczce przez chwilę i się nacieszę tym widokiem. A z Wami widzę się już za 2 tygodnie w kolejnym materiale. Co to będzie? Nie wiem. Zacznijmy nagrywać spontaniczniej niż tak jak do tej pory wszystko planuję. Trzymajcie się, miłej końcówki niedzieli i do zobaczenia. Nara!